Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam do tego, żeby w następny wtorek o godzinie 18:30 spotkać się na żywo ze mną w kawiarni Agere Contra, gdzie porozmawiamy o inwestowaniu podczas kryzysu na rynku akcji. Link w opisie i link tutaj widzicie w tle. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA. Nagrywam ten materiał około 20 minut po danych, które pojawiły się o godzinie 14:30, więc już rynek troszeczkę się wyszumiał i będziemy mogli wysunąć już jakieś pierwsze wnioski. Oczywiście dane okazały się być bardzo dobre, były bardzo blisko skrajnie optymistycznych prognoz, więc naprawdę dane są rewelacyjne i rynek powinien na to zareagować. Jak widzimy na wykresie, nie widać nawet małych symptomów tego, żeby było jakieś spowolnienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce. I kiedy zobaczymy te dane cząstkowe, private payrolls także były lepsze niż zakładały prognozy. No i jedyny mały minusik to jest to, że manufacturing payrolls były słabsze niż pesymistyczne prognozy. Natomiast stopa bezrobocia dokładnie trafiła w prognozy, czyli jesteśmy, kiedy tak łącznie podsumujemy te wszystkie dane makroekonomiczne, to powinny być one odebrane bardzo optymistycznie, pozytywnie i teoretycznie. Gdyby nie było wystąpienia prezesa Powella, powinny sprzyjać temu, żeby Fed bardziej agresywnie podnosił stopy procentowe, ze względu na to, że prezes Powell powiedział, że decyzje będą zależały od danych. Dane są sprzyjające temu, żeby agresywnie podnosić stopy procentowe. Natomiast prezes Powell już 2 dni temu zasugerował, że te stopy jednak będą hamowane przy podnoszeniu i rynek już prawdopodobnie będzie musiał to zdyskontować te informacje. I oczywiście zobaczymy, co faktycznie rzeczywiście się dzieje, jakie są faktyczne nastroje, ponieważ środowe informacje oraz dzisiejsze informacje to jest coś, co będzie musiało być zdyskontowane i zobaczymy podczas dzisiejszej sesji, ponieważ nie ma już więcej danych makroekonomicznych, jakie są faktycznie nastroje na rynku. Czy raczej sprzyjają temu, żeby jednak do końca roku wyciskać to ryzyko, kupować ryzyko, czy też żeby wywołać techniczną korektę z tych poziomów, o których pisałem, ponieważ jak wiemy, rynki są na bardzo ważnych poziomach, o czym będzie za chwilę. Ale jakie są zmiany na rynku przyszłej stopy procentowej, ponieważ to jest najważniejsze. 20 minut po danych makroekonomicznych widzimy, że implikowana stopa procentowa zbliża się znowu do 5%. Od dzisiejszego poranka 10 punktów bazowych podskoczyliśmy w górę i to są informacje na teraz. Widzimy, że rynkowe stopy procentowe także idą w górę, ale jakoś wielkiego szału nie ma. Natomiast moim zdaniem warto cały czas bacznie obserwować zachowanie rynku długu, ponieważ dla rynku teraz będzie istotne to, jakie będą zmiany na całej krzywej dochodowości. W tym wypadku obserwujmy także amerykańskie dwulatki, ponieważ one sygnalizują najlepiej to, że jest możliwość obserwacji teraz zmiany trajektorii oczekiwań co do stóp procentowych i przyszłej inflacji. I chciałbym pokazać bardzo ciekawą zależność, którą znalazłem, czyli jak wpływa krzywa dochodowości, jej zmiany na perspektywę i na stopę bezrobocia. I wygląda na to, że jeżeli zacznie rosnąć spread między amerykańskimi dwójkami a amerykańskimi dziesiątkami, to w takiej sytuacji będzie możliwość obserwacji wzrostu stopy bezrobocia. Po tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, właśnie ta różnica zwiększyła się o 10 punktów bazowych na korzyść amerykańskich dwulatek. Także coś tutaj może się ciekawego wydarzyć. Natomiast na samych obligacjach, jak wiemy, w tym miesiącu powstały sygnały, które zachęcają do tego, żeby wieścić wzrosty cen, czyli spadki rentowności, jako formę dyskontowania, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i szczyt inflacji w ogóle w Stanach Zjednoczonych stał się faktem. Pierwsza reakcja amerykańskiego dolara to oczywiście umocnienie. 1 cent, czyli 1 figura spadku na euro-dolarze stał się faktem. I oczywiście jestem dzisiaj bardzo zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy będzie kontynuacja tej tendencji, czy też nie, ponieważ jesteśmy w bardzo
w bardzo ważnych miejscach, zwłaszcza, że odbija także dolar-jen, a dolar-jen odbija od swojej średniej 200-sesyjnej. Pamiętamy, że jeżeli rozpatrujemy teraz rynek amerykańskiego dolara i indeksy giełdowe, to dokładnie jesteśmy na średnich 200-sesyjnych. Ja już wczoraj mówiłem o tym. No jeżeli dzisiaj się okaże, że amerykański dolar jest jednak pchany do umocnienia, to może być to sygnał, że indeksy giełdowe będą spadać i rynki takie na przykład jak rynek złotego, rynek polskich aktywów także wykona korektę. Ponieważ także rynek polskich aktywów, polskie akcje, polskie obligacje są dokładnie na średniej 200-sesyjnej, czyli rynek związany z podwyższonym ryzykiem emerging markets, rynki rozwijające także są w tych newralgicznych poziomach, na które warto zwracać uwagę. Sam indeks dzisiaj, jeżeli obroni poziom 4000 punktów, będzie to pozytywna informacja, ponieważ na fali tych informacji od Powella i tych dzisiejszych danych będzie to oznaczało, że rynek jednak wierzy w to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest faktem. Rynkowe stopy procentowe nie chcą rosnąć, a to jest ważniejsze niż słowa prezesa Powella. A przed nami jeszcze dane o inflacji, które znowu mogą zmienić to nastawienie do rynków finansowych. Na chwilę obecną moim zdaniem dane są jednak sprzyjające ryzyku, jednak cały czas myślę, że dziś po niższym otwarciu na indeksie S&P będziemy mieć próbę z utworzenia na wykresie dziennym świecy o białym korpusie. Myślę, że jest po tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, około 55-60% prawdopodobieństwa, że właśnie tak się stanie, a każdy spadek poniżej poziomu 4000 punktów będę odczytywał, że tu jednak moja intuicja zawiodła. Znaczy, kolejny wykres to jest statystyka, która pokazuje, że w tym roku jest bardzo dużo sesji na indeksie S&P, gdzie zmienność jest większa niż 1%. Także obserwujemy podwyższoną aktywność, to jest dobra informacja dla day traderów. No i cały czas relatywnie mocniejsze są indeksy giełdowe w Europie, co wynika moim zdaniem z tego, że euro jest generalnie na atrakcyjnych poziomach, które sprzyjają lepszym wynikom europejskich eksporterów. I tożsamą reakcję przeciwko ryzyku w pierwszych minutach podanych obserwujemy na rynku surowcowym. Patrzę przede wszystkim na rynek miedzi. Jeżeli on spadnie głęboko poniżej poziomu $8200, to uznam, że rynek odwraca się także na cenie miedzi, a to zwiększy szanse na spadki indeksów giełdowych. No i oczywiście ruch na amerykańskim dolarze i wzrosty rentowności nie sprzyjają złotu, stąd też złoto cofa się z poziomu $1800. No i jeżeli uda się utrzymać nad poziomem 1785, to będzie to bardzo duży sukces popytu na ryzyko. No i teraz na koniec dział polskich aktywów. Rynek złotego na razie jest w miarę spokojny. Jestem bardzo zdziwiony, że faktycznie tak jest. Jedyny ruch, jakaś aktywność jest większa, widoczna na parze dolar do złotego. Natomiast para euro-złoty i dolar-złoty są cały czas w rejonie swoich ważnych poziomów wsparcia. 4,65 euro-złoty i 4,50 na dolar złotym. No i te poziomy cały czas są w grze i moim zdaniem będą punktem odniesienia. Jeżeli podczas dzisiejszej sesji złoty się jednak nie osłabi, to będzie to jednak sygnał, że ten nastrój sprzyja popytowi na ryzyko na rynki emerging markets. I dla przypomnienia, wykres polskich obligacji, które dokładnie w momencie tworzenia tego wpisu testują średnią 200-sesyjną, która jest istotna, szczególnie ważna dla inwestorów długoterminowych, a od tej średniej teraz odbija indeks WIG20, ponieważ jak wiemy, rejon 1750 punktów to jest miejsce, gdzie przebiega ta średnia na wykresie WIG20, na wykresie dziennym. No jeżeli faktem stanie się to, że nie udaje się pokonać tej średniej kroczącej, to będzie to zła wiadomość dla ryzyka na najbliższą przyszłość, chociaż moim zdaniem jest na to mniejsza szansa, także na warszawskiej giełdzie daje 55% prawdopodobieństwa, że jednak będą wzrosty w kolejnych dniach niż spadki, ale oczywiście trzeba być gotowym na każdy scenariusz. Zachęcam także wszystkich do tego, żeby zapoznać się z materiałami edukacyjnymi XTB, link w opisie i w komentarzu.
żeby wiedzieć zdecydowanie więcej, a tematem, który jest teraz poruszany, to jest to, w co inwestować i pod co inwestować w czasie rajdu Świętego Mikołaja, który właśnie teraz na naszych oczach się waży, czy on będzie, czy też nie będzie. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami edukacyjnymi. Link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście życzę wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam.